Pomimo tego, że moja profesjonalna e-sportowa kariera jest już za mną, to na pewno nie może jej zabraknąć w filmie o moich momentach chwały, ponieważ nie każdy może unieść puchar i tytułować się mistrzem świata CSGO. Jedną z takich głównych cech, które sobie propsuje całe życie, jest chęć wygrywania i robienia tego jak najlepiej, za co się nie biorę. Byłem niejednokrotnie mistrzem świata w Counter-Strike'u z moją drużyną. Oczywiście nie jest to sport indywidualny, wszystko zawdzięczam większość rzeczy, które osiągnąłem też dzięki chłopakom, z którymi spędziłem mnóstwo czasu. W skali roku spędzałem z nimi, można powiedzieć, 8 miesięcy. To jest więcej niż z rodziną. Gadaliśmy na TeamSpeaku, gadaliśmy poza grą. Byliśmy na tyle zdeterminowani, żeby iść do celu i być najlepszą drużyną na świecie, zapisać się w tych wszystkich kartach e-sportowych i być tymi mistrzami w tych całych Hall of Fame e-sportu. I pomimo, że już nie gram zawodowo, to bardzo się cieszę, że ta determinacja i ambicje zostały i przeszły na inne aspekty mojego życia. Dlatego po przejściu na tą e-sportową emeryturę potrzebowałem wyzwania, ponieważ sport zawsze towarzyszył mi w życiu. To wymyśliłem sobie, że czas dać ujście tym emocjom i sprawić granice swojej wytrzymałości. Zawsze uważałem, że dużo ważniejsze od miejsca, które zająłeś na turnieju, jest to, czy dałeś z siebie maksa. Dlatego postanowiłem osiągnąć formę życia. Pomimo, że zawsze patrzę na siebie krytycznie i wymagam od siebie więcej niż od innych, to stwierdzam, że założone cele osiągnąłem. Czułem się wyśmienicie, mogłem góry przenosić i mniej więcej w tym samym czasie natrafiła się możliwość właśnie sprawdzenia, nie tylko przed samym sobą, ale w konfrontacji z innym wielkim wariatem, owcą. Kiedy już mieliśmy podpisaną umowę, wszędzie, wobec wszystkich zapowiedziałem w domu, czy to z ludźmi, którzy mnie otaczają, że teraz przez najbliższe 8-10 tygodni będę niedostępny, całe swoje najbliższe życie przekładam na trening, na dietę, skupiam się tylko, mam jeden cel, wygrać walkę, przygotować się do niej jak najlepiej. Kiedy mieliśmy właśnie już podpisaną umowę, minęło 2-3 tygodnie od podpisywania właśnie tego papieru, dzwoni do mnie właściciel organizacji i mówi: Pasza, ludzie zaczynają myśleć, że w tej organizacji u nas nie jesteś, nic nie wrzucać w socjale, zero treningów, jakichkolwiek IGS-ów po 2-3 sekundy, że w ogóle na sali treningowej jesteś. Ja powiedziałem, że trenuję jak Rocky w ciszy, nigdzie nie wrzucam swoich treningów, swoich ciosów, nie chcę pokazywać swojej szybkości. Do tego stopnia zwariowałem, że naprawdę nic, byłem jedynym pierwszym zawodnikiem, który przez pierwsze 4 tygodnie chyba nic nie wrzucił na socjale. Miałem po kilka razy w tygodniu telefony przypominające: Pasza, proszę wrzuć, ludzie chcą zobaczyć Cię w akcji, trzeba nakręcić trochę waleczkę, żeby ludzie chcieli to oglądać. No i później pod koniec przygotowań zacząłem coś tam powoli wrzucać. Mój reżim treningowy był bardzo ostry, robiłem po 10, po 11 jednostek treningowych w tygodniu. Gdzieś tam na końcówce przygotowań dopadła mnie też historia z COVID-em, gdzie bardzo byłem w sztosie treningowym, naprawdę byłem gotowy na niejednego freak fightera w naszym kraju, ale jak mówiłem, dopadło mnie cholerstwo na koniec przygotowania i mówię: ja pierdzielę, co to jest, co ja teraz zrobię? Tak się przygotowałem do wszystkiego i wszystko legło w gruzach. Nastał ten dzień wyjścia na scenę do oktagonu, kiedy już wyszedłem do Tauronu, kiedy leciała moja muza. Poczułem się jeszcze w tym miejscu, gdzie powinienem być. Na to pracowałem bardzo ciężko. Kiedy już przywitałem się z owcą, zadzwonił gong, zrobiłem to, co miałem zrobić, strzeliłem headshota. Pod koniec pierwszej rundy poszła informacja od mojego trenera Anzora: Pasza, lewy, prawy, cep. Właśnie ten wariant, który ćwiczyliśmy na treningach nieraz. Siadło jak miało siąść, taktyka zrealizowana, owca zjedzona, wilk syty, papito szczęśliwe, pół Tauronu mało nie wybuchło. Także I'm sorry my friend, next time it's your time. Walka walką, na cały czas przygotowań, już przed przygotowaniem musiałem zrezygnować z roweru. To jest moja cudowna aktywność fizyczna, którą po prostu kocham, ale niestety rower nie idzie w parze z MMA, ale z drugiej strony on daje mi bardzo dużą wolność, wyciszenie, dotykanie otoczenia, natury. Przyjechałem, co było do przejechania w Polsce. Objechałem przez tydzień Mazury, nocując codziennie gdzie indziej. Potem była trasa z Warszawa-Hel w 3 dni z ekipą z dzieciństwa. Potem zrobiliśmy traskę Kraków-Wisła, Wisła-Zakopane, Zakopane-Kraków, ponad 400 km. No, było ciężko, było pięknie, było też czasami riski, były podjazdy po 20% i były zjazdy po 80 km na godzinę. Zawsze na sam koniec to samo, smak zwycięstwa, że się udało.
Dla mnie jeszcze wielkim takim cichym sukcesem jest to, że zaraziłem kilku kolegów czy dwóch braciaków tym sportem. Każdy dziś ma szosę, a niektórzy nawet i 2-3 rowery oraz tysiące kilometrów w nogach w sezonie. Więc są na maksa wkręceni, wkręciłem ich, moja misja kolejna zrealizowana, mają swoje hobby, wiedzą po co żyć i mają po co żyć, bo rower to jest coś pięknego. Ale życie na e-sportowej emeryturce to nie tylko ciężka orka od rana do świtu. W końcu mam czas, który mogę spędzać z rodziną, która stale się powiększa. Już chyba znacie mnie na tyle dobrze, że wiecie, że nie pojawi się tutaj moja żonka i dzieciaki, bo tutaj wyznaczamy granice swojej prywatności. Ale z chęcią Wam przedstawię najmłodszego członka naszej rodziny, czyli Famasa. Famasem plan był taki, że trzeba wziąć Negewowi kompana, bo zostawiamy też go w domu na dłuższy czas, żeby miał po prostu kompana do zabaw. I to była idealna, trafiona decyzja. Wzięliśmy młodego pieska Urwisa, który dokucza Negewowi cały czas. Dzięki temu Negew zrobił się bardziej ruchliwy, bardziej żywszy do zabawy. Po prostu odżył i to jest bardzo dobry pomysł, kiedy będziesz widział, że Twój już piesek pokłada się, nie domaga wejście szczeniaka, żeby go tam zaczepiał, żeby z nim się bawił i to będziecie widzieć same plusy. Szukające zajęcia dla siebie, chcące zarażać innych swoją pasją do sportu i swoją miłością do e-sportu, znalazłem sposób, by pokazać młodym ludziom, jak pięknie może być połączenie tych dwóch światów i tak powstał właśnie Pasza Gaming Camp. Kiedy właśnie byliśmy na Mazurach, padło zdanie, to dawaj robimy to, no i tak to się zaczęło. Temat wydawał się prosty, dzieci, komputery, sprzęt od SteelSeries, sport, hotel, no i mamy to. Dziś się śmieję z tego i patrzę na to z innej perspektywy czasu. To są dziesiątki dni, nocy i pracy, setki rozmów, tysiące wiadomości, aby wznieść się na wyżyny, organizując kamp na poziomie, który chciałem osiągnąć i pokazać się sportowej scenie. W dniu, gdy były zapisy, rozmawialiśmy i szacowaliśmy, ile osób się zapisze. Ja powiedziałem, że będę szczęśliwy, jak zapisze się 40 osób. Na dostępnych oczywiście 100 miejsc. Koleżka celował w 60-70, godzina 20 zapisy, 23, a tu już komplet. I to dalej leci. Bardzo szybko wyprzedaliśmy nasze miejsca. Byłem wtedy bardzo szczęśliwy. Pamiętam, że kręciłem jeszcze na trenażerze, żeby się troszkę odstresować, bo się mocno stresowałem. Skończyło się na tym właśnie tego wieczoru, że moglibyśmy zrobić 5 edycji. To było takie zainteresowanie. Kiedy byliśmy już na kampie wieczorem, oczywiście nie tylko miałem urodzonych graczy i tak dalej, ale było też kilku chłopaków, którzy trenowali w klubach, a to piłkę nożną czy też bieganie, i podchodzi do mnie koleżka wieczorem, taki z 15-latek, i mówi do mnie: Papito, a jak tu jest z bieganiem? Chciałem trochę pobiegać, żeby to nie wyjść z mojej formy biegowej. No i ja długo nie myśląc, bo oczywiście mówiłem na takiej swojej prelekcji, że kto jakby chciał jakieś mieć challenge, jakieś wyzwania, to śmiało jestem chętny podjąć rękawic, dlaczego byście mnie tutaj nie zaprosili. No i wyobraźcie sobie, o 6:15 przed hotel wychodzi koleżka, z którym się umówiłem, a tu mija 5 minut, a tu przychodzi nagle 35 osób. Ja w szoku jestem. Idziemy biegać, przebyliśmy sobie tam 5 km. Nie wszyscy dobiegli oczywiście, niektórzy musieli też marszem pokonywać ten dystans, ale następny dzień przychodzi znowu 6:20, a tam z 70 osób ze 110 uczestników, a rodzice wcześniej dawali znać, że zebrać ich dzieci z łóżek i tak dalej, gdziekolwiek wygonić, no to graniczy z cudem. Po całym obozie, kiedy był już czas rozjazdów do domów, część obozowiczów odbierali też rodzice i dalej z nimi na wakacje jechali i mówili do mnie tak, te słowa, które zapamiętałem do dziś: Papito, jak to zrobiłeś? Moje dziecko potrafiło do mnie w domu pisać SMS-a po godzinie: mamo, nudzi mi się. Tu nie odzywało się przez 7 dni. Później kolejne cele, rodzice: dziękuję Ci, Papito, moje dziecko zaczęło trenować sztuki walki, nie siedzi tylko przed komputerem, ale zaczęło coś robić ze swoim życiem. To jest największe moje spełnienie, jakby rodzicielski spokój, że ona coś robi, a nie traci swojego życia grając przy komputerze, więc dalej szerz te wzorce i rób te Pasza Gaming Campy, bo robisz dobrą robotę. I to były słowa, po których powiedziałem, że czas zrobić 3 edycje, no i za rok wyjechać za granicę. No i idziemy w tym samym kierunku, mamy jeden cel: jechać właśnie za granicę, żeby Pasza Gaming Camp stał się międzynarodowym projektem.